Obiekt waży 5000 ton. Przed chwilą nam Michał powiedział, że siłą 400 ton obecnie pchamy 5000 ton. Ruszamy. Kolejna akcja pod kablami. Jeden klocek waży 30 ton. Powolutku jak z jajkiem i tyle. Na wpół do 5 zrzuciliśmy teraz ostatnie balasty, będziemy je zrzucać na glebę. Gra, mamy maty sprawdzone, żadna nie siadła. 6 rano, tak jak widzicie, żuraw ustawiony. No będziemy mieli trochę kombinowania z balastami i pięknie ładujemy pierwszy element. Te mają 32 tony. Kolejny dzień, niedziela, praca w re, 24 na dobę. Rury to są właśnie te nasze siłowniki hydrauliczne. Każda z nich ma nośność 100 ton. Te dwa siłowniki mają siłę 200 ton, na zewnątrz są 100-tonowe. I z tej perspektywy bardzo fajnie widać, jak już wygląda skończona nasza robota, czyli ta droga. Teraz będziemy przelinowywać dźwig, z racji tego, że będziemy może nawet 52 tony dźwigać, nie wiem, żurawiem. To się przelinujemy. Artur już tam wymierza dokładnie pod drugi dźwig, czyli pod 350, dokąd muszą panowie nam dosypać kruszywa, żebyśmy mogli bezpiecznie położyć watę, żeby ona nie była aż tak bardzo na krawędzi tutaj tego wykopu. Także dzisiaj się dużo dzieje, jeszcze będzie się działo. Szczegółowo wam nie będę tego tłumaczył, mieliście okazję już to zobaczyć u nas na filmach, na przykład w Biskupcu przy Gąsienicy, a także na mniejszej realizacji przy stawianiu tego domku modułowego 40. My się linujemy, a tu panowie robią wymianę grup. Na to? Tak, na wszystko. Czekaj. Właśnie widzicie, 350 już wjeżdża. Dupę daje do prawej od razu. Dalej może iść w tą stronę. Tak jak widzicie, tutaj koparka nam teraz podsypuje troszeczkę kruszywa po to, żebyśmy mogli bezpiecznie rozłożyć maty. W pierwszej kolejności, jak już się ustawimy, podamy dwa pierwsze elementy po to, żeby umożliwić wjazd dla ciężarówki, żeby była bliżej naszego żurawia, ponieważ te cięższe elementy nie będą aż tak bardzo w zasięgu, więc dwa lżejsze, te 32-tonowe podejmiemy stamtąd, auto cofnie do końca do tej skarpy, a następnie jak położymy, te dwa elementy wyrównają nam drogę i będziemy sobie już wjeżdżać bliżej żurawia. Teraz wysuwamy właśnie podpory i z rozsuniętymi podporami będziemy sobie wjeżdżać. Tutaj mamy oznaczone szprejem, gdzie mamy środek. A nie, tu jest krawędź, przepraszam, tu mamy środek akurat, zaznaczył sobie Artur kropeczką. I tu mamy linię, według której będziemy się ustawiali. Kopareczka nam tyle, ile było możliwe, to nam tu podsypała. To jest tak naprawdę dla bezpieczeństwa, bo nam krawędź maty wyjdzie gdzieś tutaj, więc po prostu tak to dosypaliśmy. Trochę dla oka i trochę dla bezpieczeństwa, żeby nam się w razie czego to aż tak nie rozjechał. No, żebyście mieli jasność, na filmie będzie to trwało pewnie z 2 minuty, ale jesteśmy tu od godziny 22, a mamy godzinę, no jest po 1.
Dają tak na styk, bo Artur chce, żeby mata była pod samym talerzem. Dobra. Przestało padać, zmieniło się też światło. Możecie zaobserwować, jak jesteśmy ustawieni. Część balastu będziemy pod, część będziemy nad. Także kolejny raz, kolejna akcja pod kablami. Chłopaki już podjeżdżają z balastami. Dobrze, ma z tej strony, nie dasz go do lewej. Mam tego zgasić? Witralego? Ja, można go możesz zgasić. Dobra! Teraz jak się ubrałem, to będę się ruszał. Zaraz mi będzie ciepło. No i przystępujemy, zapinane skrzynie z zawiesiami, potem robimy maty. Sunęliśmy się, będziemy pod kabelkiem. Powinniśmy przejść. Przejdzie? Patrzysz tam, Albert? Przechodzi, przechodzi. Czekaj, czekaj, blisko tego, jak najbliżej tutaj. Dobra. Dobra, To bym zostawił, tam jest tyle na tym nowym. to No. tak wyglądało, jakby było w ogóle. Nie, jest ok, jest ok. Pierwsze elementy już do fauna wjeżdżają. Tam już podjechał pierwszy element. Zapinają, będą go zaraz układać w wykopie. My wskakujemy na całe podpory niebawem i zaczynamy się pomiędzy tymi pięknymi liniami balastować. Jedziemy z pierwszym elementem. Jeden klocek waży 30 ton. Wszyscy gotowi, można zaczynać. Raczej bym z tego nie spiął. No, wiem o co chodzi. To jest. Dobra, gumy położyć tylko i Gumy mam położone właśnie. powolutku jak z jajkiem i tyle. Tutaj nie wystarczy tego pierwszego przynajmniej na pewno położyć, tylko będziemy musieli zsunąć ten element na pręty. To będziemy mieli trochę kombinowania z balastami. Zapniemy sobie, auto podjedzie do przodu, opuścimy, podjedzie do tyłu i dopiero będziemy zakładać. Także będziemy mieli trochę jazdy teleskopem, no ale tutaj innej możliwości nie było. Byłaby pewnie, tylko że tak jak mówię, ze względu na to, że jest ograniczony czas, to tamten dźwig już musi montować, bo tak to byśmy nawet rozważyli to, żeby sobie tam wjechać i zabalastować się, w sensie podać balasty bliżej 350, 220, no ale niestety tam już pierwszy element jest montowany, my musimy się tutaj po prostu zabalastować sami. Możesz główkę jeszcze. Patrz tam na głowę, jest przy kablu? Radek, ile ma do kabla? No dawaj, 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 dawaj. Dobra, jest ok. Jest, no to melduj mu. Troszkę obrotem bym musiał dać. Delikatnie. Dobra, obracamy się. Główka na dół i obrót. Czekaj chwilkę, Artur, czekaj. Mamy. Dołek. I główka na dół i obrót. Oleż dołek. Na pewno do lewej. Dobra, daj dołek na razie, potem sobie dojedziemy. Dobra. Stop. Teraz byś musiał tak, troszeczkę w prawo.
Dobra, daj główkę troszeczkę, Artur, na dół. Dobra, i dołek. Chyba wsiadło, nie? Gra. Przygód przed chwilą mi zadzwonił Przemek. Przeszczęśliwy, bo złożyli się na wiatraku w Tomaszowie Lubelskim i strzeliły mu 2 przewody hydrauliczne. Demaga C800. Mamy awarię, ale reagujemy szybko. Już uruchomiłem naszego szefa serwisu i jedziemy. Urydę. Zgredził nasmarował. Taki elegancki. Dlaczego tak dobrze mi się odpina te haki? Bo są nasmarowane. Psiknąć trzeba smarem tutaj troszeczkę, bo jeżeli nie psikniecie, to potem bardzo ciężko one chodzą. A tutaj są eleganckie. Tam jak widzicie pierwszy element, no pierwszy jest zawsze najważniejszy, tak jak z pierwszą belką mostową, tak jak ze wszystkim. Musi najść idealnie, no i panowie sobie jeszcze go ustawiają. Drugi jest załadowany na samochodzie, te ważą 32 tony. Większe elementy ważą 52. Tamte większe będziemy wozić po jednym. Wybiła godzina 3. We wtorek mamy być w Łodzi. Jest sobota. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie fajnie, że się nam uda skończyć. Teraz będziemy zapinali ten balast, który mamy założony, a dalej to już nie wiem. Zobaczycie za chwilę. Teraz mamy ile? 22,5 tony, nie? Tak. Będziemy pod lewą podporę podjeżdżali. Tylko czekaj, czy pod lewą? Jeszcze się zastanowimy, czy pod lewą, czy pod prawą bardziej nie podjechać. Bo tu ma bliżej, ale tam zaś ma... Nie, podjedziemy tutaj pod lewą podporę, żeby mieć w zasięgu te balasty. No i zobaczymy. To będzie metoda prób i błędów tak naprawdę. Artur, jak najbardziej do lewej? Tak mi się wydaje, bo Ale poczekaj, bo spójrzmy sobie. Tu ci ten kabel idzie tak, a tu on się przybliża, nie? no to jak dasz mi tu, jedzie głębiej, No to ten masz... kabel- Tak, wiem. Ty się bardziej położysz głową. Do samej tej mu tu pokażę. On ma tak wysoki ten zderzak, że może pod samą matę. Tak, nawet tu pomiędzy wezmę. Zahaczem nie zahaczę. Nie zahaczę. Jeszcze. Dobra, stop. Wszystko jest między kablami. Z tym jednym będzie ten jedynie się... Też jest między, pod kablem, ale dalej między. Dobra. Tak właśnie jesteśmy pięknie przestawieni. Powinniśmy pomiędzy tymi kablami teraz to chycić. Artur wysunie teleskop na 92% zaczłony i spróbujemy to zapiąć. No między kablami na razie, nie? A potem najwyżej się zsuniesz i weźmiemy sobie ją już na krótkim teleskopie, nie? Najwyżej. Wrzucimy od razu. Znaczy zrzucimy na bok. Teraz jeszcze Artur wysuwa drugi teleskop. Pierwszy już jest na 92%, drugi na 92% i będziemy zapinać płytkę. Ona teraz będzie pomiędzy drutami przechodzić. Chcemy ją rozładować z tamtej strony, potem te 2 balasty zapiąć. Też gdzieś się rozładować bliżej żurawia, tamten zapiąć. I zobaczymy, czy będziemy wrzucać od razu, czy jeszcze rozładujemy sobie Mikołaja w ten sam sposób. I czy będziemy potem z drugim autem tak samo kombinować, nie? Główka. Dobra, niech da liny same. Jest na środku, ja? Jest. Może dać głowę na siebie, jak ma głowę? Dobrze, to niech jedzie. Dobra, może dawaj na bok. Jest. Dobra, niech siada. Uważaj. Zmieścimy je tutaj? Ale śmiga sobie. Nie, ale czy to zmieścimy się zastanawiam. Dobra, zjedź mi na dół, Artur, na razie. Zjedź mi na dół całkiem z tym.
Główkę na siebie, spróbuję go tu wjechać jeszcze między auto a to. Obrotem delikatnie jedziemy powolutku w twoje lewo. Jest ok? Jest. Do odpięcia. Możesz, jeszcze możesz. Stop. Trzeba go będzie pociągnąć, zapinamy go tak. No jak widzicie, ustawieniu jest nierówne, dlatego że nieraz to trwa momentalnie, po prostu jak auta z boku żurawia podjadą. No ale w obecnej sytuacji, tak jak mamy tutaj, musimy po prostu kombinować między kablami. Stop. Troszeczkę główkę na dół połóż. Stop. Obrotem trochę w lewo. Stop, obrót. Jedziemy dołek. No teraz mamy zrzucone, tak jak widzicie, wszystkie placki, płytkę. Przystępujemy do rozładunku walizek. Najpierw rozładujemy Mikołaja, któremu serdecznie jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc w transporcie. No a potem będziemy naszym samochodem kolejnym wjeżdżać tutaj. I jedziemy. Stop. Jedziemy lina góra na razie, lina góra. I główkę na dół możesz dać od razu trochę. Dajemy haki na dół. Stop. Jeśli dobrze widzę, to Albert ma drugą taką samą, to poczekamy aż podjedzie, weźmiemy dwie, bo nie chce mi się tak jeździć góra-dół z tym. Dobra. Popatrzeć na górę, czy dasz sobie rady tam z góry? Na razie jedziemy tak, jak jesteś prosto. On se sprzęgło pójść, ewentualnie on ci powinien sam silnikiem dohamować, tak mi się wydaje. Tu masz miejsce sprawy, więc łamiemy się do lewej. Jeszcze go złam do lewej, złam go do lewej. Dobra, i teraz możesz się prostować powolutku do naczepy. Stop na razie, stop. Zapniemy sobie drugi balast, bo mamy na tyle udźwigu, żeby wziąć 20 ton, żeby z tym nie jeździć non-stop góra-dół. Przeciąć, rozepną, weźmiemy walizkę i cofniesz głębiej. Obrotem, samym obrotem. Stop, linka do góry troszeczkę. Główka na dół. Troszkę główkę na siebie teraz daj, delikatnie. O, wskoczyło, ekstra, dołek. To uwaga tam, jedziemy górę. Daj główkę na siebie, Artur, troszkę. I wio do góry, Na wpół do 5 zrzuciliśmy teraz ostatnie balasty, będziemy je zrzucać na glebę, a tam 220 panowie już mają 2 elementy zamontowane. Teraz przechodzimy pod linią, wszystkie balasty mamy zrzucone, będziemy zapinali placuszki, będziemy zapinali wszystko po kolei tak jak ma być. Potem najwyżej se zmienimy do walizek, tak żeby się z tym nie... Dwa balasty na jeden łańcuch.
stop, dołeczek. Go, przejedź se tam, no. Białe bierz, wiesz, tym białym będzie fajniej na automacie. Godzina 5. Równa 5. Ale idzie ku lepszemu. Będziemy się balastować. Zostało nam jeszcze parę sztuk. Stawiamy potem Y. I zaczynamy już właściwą pracę, czyli montaż. Dołek. Weź se to obróć od razu nad ziemią, to się nie trzeba szarpać u góry. No i dobra. Piąta 12, mamy wszystkie balasty wrzucone. Artur chowa teleskop. Podpinamy balast i będziemy rozkładali Y. No na początku nas troszkę nie wpuścili, musieli zrobić wymianę gruntu ze względu na deszcz. Także czekaliśmy, a potem jak już zaczęliśmy się ustawiać, to chyba było po pierwszej z tego co kojarzę. No jest godzina 5:12, także uważam, że i tak całkiem przyzwoity wynik czasowy. Przy warunkach jakie tutaj mamy, to uważam, że całkiem nieźle. Teraz wjeżdżają kolejne dwa elementy. Dwa już są zamontowane. Halo? Schowałbyś się nam tylko tu po tobie, no musimy położyć głowę, żeby Y postawić. No to dawaj, bo obracaj się na maty. Robimy próbę, zobaczymy sobie jak maty nam wyjdą. W sensie dogniatamy tak jak na filmie z Gliwic. O, tutaj mamy dużo balastu, także na pewno jak się ugniecie, to będzie ok. I patrzymy jak się nam mata ładnie zachowuje. A jest ok. Że tak powiem, ścisłości, to na te też się obrócę, a potem się wrócimy. Tak jest. Jest dobrze. Jest ok, jest ok. Gra. Mamy maty sprawdzone, żadna nie siadła. Kładziemy głowę na dół, stawiamy Y. Chyba że do linowania, to daj na dół. Stop. Możesz dawać główkę. Nie, nie ciśnij go tak. Ono se pójdzie. Bardziej się boję, czy nam... Poczekaj, poczekaj. Jedź główka, jedź. Czekaj, stop. Gdy będę podjeżdżał? Pierwsze sztuki musisz przywieźć tyłem, potem będziesz tym mógł jeździć. W sumie w zasadzie cały czas tyłem. To tu mam trochę biedę, żeby się odwrócić. Główka nam. Robimy selinowanie, wyciąg bolec. Zawleczki, ciągłe. tak? A, to jest Ciągłe jest ciągłe.
Tą przerzucamy. O jedną. Otóż to. I rolka następna. Długa. Na styk albo za mało. Idzie. Ławeczka. Dobra, i teraz drabina. Teraz tak, zewnątrz tym płaskim do silnika. Tak jest. Czekaj, kurwa. Od góry, od dołu? Jak mi się włożył, tak byle by była. A podwójny klik nawet. No ja. O, teraz. Dotknij ją, żeby cykła drugi raz. Jest cyknięta. Czekaj, jest cyknięta. Mamy z tyłu. Nie. Nie jest cyknięta. O! Czekaj. Daj mi wolę. Ja. Jest. Maciuś, podszedłbyś nam tylko do Y pomóc. Deszcz. Te zawleczki to mamy. Kozackie. Mamy? Mamy to. Stop, stop. Suń teleskop. A ja mam dobrze, czy źle? Nie, jest luźne. Mam luźno. Ja po prostu wyciągnąłem, żeby w razie się nie sparł. Jak jest wątpliwość, że to tam ma być, to puśćcie to pionowo w dół. Znaczy wiesz co, nie, bo ty jak zacząłeś wyjeżdżać, to mi się sparł, ale... Przejdzie. Mamy. Dla tych, co nie wiedzą, to jest Y, to jest takie wzmocnienie dla wysięgnika. Tutaj widzicie, są wciągarki z boku tego Y, one się wysuwają razem z teleskopem i te liny idą tak jak tam widzicie, razem z teleskopem się wysuwają, napinają się, naprężają, w ten sposób wzmacnia on wysięgnik. A czy balast masz pod kablem? Nie, dobrze jest. Szósta rano, tak jak widzicie, żuraw ustawiony, Y założony, teleskopujemy się, mamy pełny balaścik, no i będziemy przystępować do montażu dwóch pierwszych elementów z tej strony niebawem. Tak jak wcześniej powiedziałem, tutaj mamy fauna ATF 220, G-5, Demaga AC350 SSL, a po drugiej stronie mamy żuraw Liebherr LTM 1300. Po tej stronie było właśnie tak, że pierwszy element, no troszeczkę czasu musieli panowie poświęcić. Więcej, chyba tak z godzinkę się z nim no, mordowali, ustawiali go, a tutaj te kolejne już idą znacznie szybciej. No, dodatkowo dochodzi do tego jeszcze wymiana gruntu, ponieważ w nocy troszeczkę popadało, ale najważniejsze dla mnie, że jestem już ustawiony i że możemy działać. To słowo już, to tak w cudzysłowie, no bo mówię, zajął nam to praktycznie całą noc
ale to ze względu na to, że no byliśmy tu akurat demagiem na 23. Troszeczkę czekaliśmy, aż tam sobie panowie grunt wymienią, no i jak widzicie te linie teraz je znacznie lepiej widać, no sprawiały nam dużo kłopotu, żeby się zabalastować. Nie było to standardowe balastowanie, tylko przekładanie, odkładanie, no ale jesteśmy gotowi do pracy. Tutaj mamy sprefabrykowane, rozładowane oczywiście przez nas wcześniej elementy. Tam panowie je ładują, jedno auto już widzicie jest załadowane. Teraz ładujemy kolejne. Jedno sobie będzie jeździć tędy fajnie prościutko, a drugie będzie musiało tutaj się troszeczkę nakręcić. Troszeczkę do prawej, troszeczkę się wyłam do prawej, łamiemy się delikatnie do prawej jak możesz. Dobra, trzymaj konia tak jak idzie. Jedziemy. No wiem, widzę, tu jest, mam tą płytę, mam, dobra, widzę ją, widzę ją. Jeszcze dalej. Prostuj się, tak jest, prostuj się. Tak jak widzisz, prościutko, prościutko. Ja się teraz mam schować, kurwa. Dobra, stop. Ej, a gdzie ja się mam schować? A kto nam kurwa kazał wjeżdżać? Przecież nie my! No, Ja? no to kierownik przecież. No jedziemy pomału. Tak jak idziesz na razie jedziemy, tak jak idziesz. Możesz troszeczkę nawijać już, w sensie prostować do konia, do naczepy, prostować. Powolutku się prostujemy. Możesz już odkręcać, możesz się prostować do naczepy. Prościutko jedziemy. Nic nie rób, tak jak idziesz jedziemy. Dobra, możesz wyprostować już teraz, wyprostuj do konia, tak jest, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Prosto jedziemy, Albert, tak jak teraz jedziemy prosto. Zwalniamy. Dobra, stop, stop. Jest ok. Który panowie nawiguje? Na trójce jest, powinno działać. Tak jak widzicie, ten pierwszy element to nie polega tylko, i kolejne zresztą też, na tym, że on jest składziony, tylko tam wystają takie pręty do stężania Zobaczymy, jak to wysokościowo siedzi. i sobie po prostu Będziemy nakręcać te wszystkie szafki i te pierdoły, jak będzie dobrze. muszą sobie wjechać właśnie, tak jak widzicie te otwory, to musimy dojechać sobie tam elegancko. Tu mamy 4 elementy położone, jeden dźwig, teraz ma chwilkę przerwy, sobie akurat odpoczywa, tam Artur montuje pierwszy element, jeden nawija, drugi tańczy, jak to u nas. Jest sobota, jest pięknie, jest piękna pogoda, mam nadzieję, że nie będzie padał deszcz. Myślę, że to co najciekawsze, jeżeli chodzi o dźwigi, to odbyło się w nocy, bo to balastowanie było bardzo niestandardowe. Natomiast tutaj już jeżeli chodzi o układanie samych tych prefabrykowanych elementów, to nie będziemy Wam tego wszystkiego pokazywać, bo to idzie po prostu jak klocki Lego jeden za drugim. Ja jestem pierwszy raz przy takiej realizacji, widziałem to jedynie w internecie na filmikach, także cieszę się bardzo, że będziemy mogli Wam coś innego, mniej powiązanego z dźwigami pokazać, no ale gdyby nie my, to na niczym by to nie wjechało. Także same dźwigi były w nocy kozackie, a teraz to jest po prostu typowa, standardowa praca na żurawiu. No jeszcze jedynym mankamentem będzie to, że tutaj będziemy zmieniali też konfigurację teleskopu w zależności od tego, czy będziemy nad tym kablem, czy nad tamtym kablem podawali. A żuraw, ten, który mamy tutaj, będzie się przestawiał 2 razy. Jeszcze z 2 ustawień będzie musiał zrobić, no bo tak nam to po prostu wyszło na projekcie. Słowo komentarza, odpinamy. Pierwszy element jest już zamontowany. Zaraz jedziemy po drugi. Na timelapsie albo na filmie to wyglądać to może, że to się układa jak klocki Lego. Natomiast jak przy każdej robocie naprawdę trzeba tutaj myśleć. Wszystko musi być naprawdę precyzyjnie dopracowane, precyzyjnie stężone.
no po to, żeby te 5,5 tysiąca ton mogło bezpiecznie po tym przejechać. My to na firmie skrócimy, ale no panowie tutaj tak z pół godzinki z tym pierwszym elementem walczyli, żeby to dokładnie i równiutko ułożyć. To już drugi element idzie o wiele lepiej. Panowie sobie go tylko dopoziomują, dojadą. Panowie odpinają, no ja już pomału szychtę swoją kończę. Jestem całą noc na nogach. Jeszcze tu troszeczkę posiedzę, może ze 2 godziny i pojadę sobie spać. Zmiennicy dotrą i działamy dalej, do zwycięstwa. Kolejny dzień, niedziela, praca w re, 24 na dobę. Możecie zaobserwować efekt tego, co wykonaliśmy przez ostatnie 2 doby, powiedzmy. Droga jest już z prefabrykatów dla mostu ułożona. Panowie przygotowują tutaj sklejki ze smarem i zaprezentujemy Wam dzisiaj danie główne, czyli przejazd tego mostu w miejsce docelowe. Sam jestem ciekaw, że pewnie też, jak to będzie wyglądało od strony technologicznej. Jest z nami Michał Andrzejewski z firmy Mostek, też, który opowie nam i Wam wszystkim o szczegółach tej akcji. Pierwsze pytanie, ile waży obiekt i jak długa jest trasa, którą musi przemierzyć i jak długo planujecie to przewozić? Obiekt waży 5000 ton, trasa jaką musimy przebyć to jest 50 metrów. Zakładając optymistycznie powinniśmy to zrobić w jakieś 24 do 30 godzin. Prędkość od około 1,5–2 metry na godzinę. No bo tak jak widzicie, tutaj jest nasyp rozkopany. No i pytanie pierwsze, które się nasuwa, jest takie, dlaczego nie można go było po prostu tradycyjną metodą wybudować pomiędzy torami. Znaczy, budując tradycyjną metodą, ten nasyp musiałby być rozkopany przez cały okres budowy, a nie przez 2 tygodnie, co jest bardzo uciążliwe i kosztowne, więc pomysł był taki, żeby wiadukt wybudować obok nasypu, a potem go nasunąć w miejsce docelowe. To w takim razie jak wygląda technologia przesunięcia tego mostu? W jaki sposób to się będzie odbywało? Znaczy po kolei to było tak, że most został wybudowany, wiadukt w sumie został wybudowany obok, następnie został rozebrany nasyp i ułożone prefabrykowane fundamenty wcześniej już przygotowane. I teraz po tych fundamentach, jak po torze jezdnym, obiekt będzie przesuwany za pomocą siłowników hydraulicznych, które są umieszczone na końcu obiektu i będą sukcesywnie przekładane, aż dojedziemy docelowe miejsce. Idziemy właśnie od tej strony, gdzie te siłowniki są zamontowane, więc za chwilkę zobaczymy, jak one są skonstruowane i na czym to polega. Tutaj widzimy konstrukcję oporową, która będzie razem z siłownikami przekładana w trakcie nasuwania obiektu, a te pomarańczowe rury to są właśnie te nasze siłowniki hydrauliczne. Każda z nich ma nośność 100 ton, w środku są jeszcze większe, 200-tonowe poukłady. Sumarycznie siłę, którą potrzebujemy do przesunięcia, pozwoliła nam wprawić w ruch ten obiekt. To nie jest przykręcone, tam są kliny, które się wyciągnie, przesunie się całą konstrukcję stalową, jak już obiekt odjedzie, znowu te kliny się włoży, żeby się zaprzeć o tą konstrukcję, a w fundamencie są cały czas, na całej trasie są otwory wcześniej przygotowane właśnie po to, żeby się klinować tymi elementami. Przesuniemy wiadukt o jakieś pół metra do metra, wyciągniemy te siłowniki, przełożymy całą konstrukcję do przodu i tą operację będziemy powtarzali tak, aż uzbieramy te 50 metrów, które musimy przejechać. Mamy 3 punkty, w których są przyłożone siłowniki, skrzydło prawe, skrzydło lewe i na środku. Tak jak też są fundamenty zrobione. Tutaj mamy pierwsze skrzydło, tam jest środek, tam ten żółty sprzęt to jest pompa hydrauliczna, która steruje tym wszystkim. Widać, że tam są kolejne siłowniki przyłożone na środku. I analogicznie na skrzydle lewym, tak jak i prawym, też są 2 siłowniki. Wszystko jest sprzężone w jeden układ. Kolega, który tam stoi, naciska guzik, a maszyna już sama rozdziela płyn odpowiednio na siłowniki, tak żeby wszystkie pracowały w tym samym zakresie, żeby nie było sytuacji, że któreś popchną, że tak powiem, bardziej, a inne mniej.
obiekt tak naprawdę nie jest umieszczony bezpośrednio na fundamencie betonowym. Tego nie widzimy. Pod spodem ma wykonstruowane blachy, takie narty jakby z blachy alcenistycznej, dzięki czemu zmniejszamy siłę tarcia. Dodatkowo jeszcze podkładamy płyty teflonowe i smarujemy je specjalnym smarem grafitowym. Dzięki temu mamy sytuację tak, jakbyśmy jeździli na łyżwach po lodowisku. Mniej więcej coś takiego. Tu widzimy dokładnie konstrukcję oporową. Kliny, o których wcześniej rozmawialiśmy, one są po prostu przestawiane. W fundamencie są otwory co pół metra wykonane, a konstrukcja służy jako opór właśnie dla siłowników, to o czym rozmawialiśmy wcześniej. Chodźcie z drugiej strony, zobaczymy jak wyglądają te płyty, które są układane przed obiektem, żeby zmniejszyć tarcie i ułatwić jazdę tym obiektem. Tutaj jeszcze jest taki szczegół, że po dojechaniu obiektu na docelowe miejsce są specjalnie wykonstruowane otwory, przez które będzie wykonywana iniekcja, czyli będzie wpompowywany płynny beton, żeby wypełnić całą pustkę pod obiektem, żeby on całą swoją powierzchnią spoczywał na obiekcie, no bo jeżeli mamy 3 tory ślizgowe, no to on jedzie tylko po tych 3 i potem na końcu trzeba tą przestrzeń jakoś wypełnić. To jest pierwsza wasza taka realizacja, czy... Nie, to jest nasza 3. realizacja i nigdy nie wiadomo jak to pójdzie. Co do zasady sama praca nie jest skomplikowana, mamy to już przećwiczone. Zawsze jest troszeczkę obawy mamy, czy uda się to ruszyć, czy uda się to zerwać. Najważniejsza jest początkowa faza, kiedy jeszcze wszystko to pod tym obiektem, które stało tam przez cały okres budowy, musi się, że tak powiem, przemielić, zanim wyjedziemy już na ten teren tam, który jest przygotowany i czysty. jest najtrudniejsze w takiej realizacji? W takiej realizacji tak naprawdę najtrudniejsza jest presja czasu. Wszyscy tutaj pracują 24 godziny na dobę. Każde spowolnienie, każda przeszkoda generuje stres, że się nie zdąży, że nie damy rady. Są to płyty, które smarujemy dodatkowo smarem, co widać tam na załączonym obrazku. Po tym jedzie ta stalowa narta, która jest zabudowana pod obiektem i dzięki temu mamy siłę tarcia do minimum sprowadzoną. Te akurat będą układane z boku, bo także musi być boczne trzymanie, a te duże będą układane pod nartą, która jest pod obiektem. Praca sama w sobie jest precyzyjna i stresogenna z uwagi na ten ograniczony czas. Nie tylko my, ale każda jedna branża tutaj ma wyśrubowany czas do granic możliwości, tak żeby w tych zakładanych zamknięciach torowych się zmieścić i żeby wykonać to w czasie. Ruszamy. Jak widzicie, obiekt powolutku się zaczyna przesuwać. I tam, jak możecie zaobserwować, siłownik już się wysuwa. Tu też widać na tym białym, ile się przesunęło. Na tej płycie teflonowej widzimy, jak właśnie się ten obiekt teraz zaczyna przesuwać. Siłowniki są wysuwane. Ruszyli pany. Wygląda, nie? Taki moc za pomocą takiego siłowniczka. Michał, jaką siłę mają te siłowniki? Te siłowniki mają siłę 200 ton, a na zewnątrz mamy 100 tonowy. Te dwa siłowniki mają siłę 200 ton, na zewnątrz są 100 tonowe. Taka niepozornie mała pompa, ale no, wierzcie mi na słowo, tanie to nie jest. Teraz pchają tam te boczne siłowniki 100-tonowe. Ten już wypchał, potem wam pokażemy, jak wygląda przekładanie tej konstrukcji z tymi siłownikami.
Przed chwilą nam Michał powiedział, że siłą 400 ton obecnie chamy. Generalnie to nie jest tak, że obiekt waży 5000 ton i my potrzebujemy 5000 ton siły, żeby go przesunąć, bo to można porównać do postawienia szafy na lodowisku, która waży 200 kg, a wystarczy na przykład siły 5 kg, żeby ją popchnąć. Tu jest podobna zasada, czyli współczynnik tarcia. Chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda na skrzydle. Tutaj, jak już widzicie, ta ziemia była dosypana równo, a teraz już z racji tego, że obiekt się przesunął, osiadła. Teraz widzimy to skrzydło z boku. Tu też widać na dole, ile ten obiekt się przesunął. Komunikacja jest za pomocą krótkofalówek. Głównodowodzący stoi tam przy pompie, a tutaj panowie cały czas są w kontakcie i meldują, jak to wygląda. Jak staliśmy tam na obiekcie, to właśnie w momencie, kiedy obiekt ruszył, czuliśmy, że coś się przesuwa delikatnie, no a potem to już efekt placebo. Kreatywny myślał, że jedziemy, a staliśmy w miejscu tak naprawdę. Chodźcie, jeszcze przejdziemy tam, gdzie byliśmy wcześniej, zobaczymy, jak to wygląda na tamtych teflonach z drugiej strony. Pokażemy wam też, jak to wjeżdża na przygotowane przez nas fundamenty. Tutaj też widzimy, że się przesunął cały obiekt. Pięknie. Tu nawet widać, jak widzicie tutaj przy krawędzi tego obiektu na dole smar. Jest troszeczkę podwinięty. Więc jesteśmy już jakieś przynajmniej 15-20 cm do przodu. Zaraz wam pokażemy, jak to się tutaj przesuwa, a następnie jak panowie przekładają siłownik w kolejne miejsce. Jak zaobserwowaliśmy początek tego przesuwania, to pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęło, dlaczego w pewnym momencie te środkowe siłowniki przestały pracować i zostaliśmy tylko przy tych, które są na skrzydłach. To z uwagi na to, że siła tarcia była tak mała, że wystarczyły nam zewnętrzne siłowniki, które łącznie mają nośności 400 ton i środkowe 200, czyli kolejna 400 ton nie były już na chwilę obecną potrzebne, co nie znaczy, że może jeszcze będą, jeżeli się coś wydarzy, że przytrze bardziej, natomiast na chwilę obecną nie ma potrzeby używania wszystkich 6 siłowników. Byliśmy tam dograć, no nie wiem, z 2 minutki ujęcie z tamtej strony. Zobaczcie teraz, ile to się przesunęło już. Dodają panowie do siłowników kolejne elementy. To, o czym wcześniej mówił Michał. I panowie przestawiają już te elementy konstrukcyjne. Słonili sobie płytę tektonową, mają tam specjalnie przygotowane otwory. Wyjmą teraz te elementy, zabezpieczą je ponownie w tych dziurach i będzie kolejny etap. Jak możecie zaobserwować, wszystko precyzyjnie, oprócz tego, że panowie są w kontakcie odnośnie tego, jakie ciśnienie jest podawane, to jeszcze mają miarę i kontrolują na bieżąco, o ile centymetrów ten obiekt się przesuwa. To jest takie wrażenie wtedy, jak dojedzie. Chodźcie, zobaczymy, tam już ten obiekt z 1,5 metra, no z metr, około metra już przejechał. Zobaczymy sobie z drugiej strony, jak to się przesuwa po tych płytach teflonowych. Tu widzicie, kolejne dziury są już przyszykowane i tak jak on będzie przejeżdżał, a właśnie przejeżdża, to ta konstrukcja do tych otworów będzie przekładana. Z takiego samego materiału, czyli z teflonu, on ma różne zastosowanie, ten materiał. Z takiego samego materiału jak te płyty są na przykład zrobione niektóre łapy do podpór w dźwigach, czy też na przykład
rolki na wysięgniku. To jest wszystko również z teflonu wykonane. Które maty podpory żurawia są również wykonane z teflonu. Takie możecie zaobserwować u nas na filmach, malutkie kwadratowe bądź też okrągłe mamy u nas pod żurawie. Dziękujemy pięknie, Michał, za wyjaśnienie. Jakbyście mieli jakieś pytania dodatkowe, to śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli macie do przesunięcia wiadukt, no to wiecie, do kogo dzwonić. Serdecznie polecamy firmę Mostek. A jeżeli macie do ułożenia fundament pod taki wiadukt, to trzeba dzwonić po sołtysa Stycznia. My się powoli zwijamy, zaraz jeszcze przejdziemy się dookoła obiektu, pokażę Wam o jaką odległość się to przesunęło w ciągu 1,5 godziny. Bardzo się cieszę z tego odcinka, bo udało nam się pokazać coś innego, coś ciekawego, ciekawą technologię, ciekawy projekt. Bardzo dziękuję firmie Eurovia za zaufanie, za to, że mogliśmy realizować z nimi ten projekt i to, że we współpracy z nimi mogliśmy ten odcinek nakręcić. I z tej perspektywy bardzo fajnie widać, jak już wygląda skończona nasza robota, czyli ta droga. Nie ukrywam, że wszystkim naszym chłopakom, mnie również przy moim skromnym udziale, dała w kość ta realizacja. Pogoda też nie do końca sprzyjała, dodatkowo mieliśmy presję czasu, ale koniec końców szczęśliwie wszystko się udało zmontować. Także jestem bardzo, bardzo zadowolony. Dobra robota, podziękowania dla moich ludzi. Chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda po 1,5 godziny. Sobie z tej strony przejdziemy dookoła obiekt, zobaczymy, o ile on się przesunął. Tutaj, jak widzieliście wcześniej, to są zabezpieczone te pręty, na które nasuwaliśmy każdy z tych elementów. Wszystkie te elementy zostały sprężone. Teraz już fajnie widać, o jaką odległość ten obiekt się przesunął w ciągu 1,5 godziny. I przesuwamy dalej. Więcej nic tu po nas, także pozdrawiam wszystkich dźwigomaniaków. No to jeszcze mamy bonus na koniec. Akurat przejeżdżałem tutaj obok, to pomyślałem, że wpadnę i pokażę Wam, jak już to wygląda po zakończeniu przesuwania tego wiaduktu. Jak widzicie, jest już on pomiędzy nasypem kolejowym włożony. Znaczy nasyp został, tak jak mówiłem wcześniej, zlikwidowany, most wjechał w jego miejsce. Także prace się zakończyły, wszystko poszło tak jak należy, pomyślnie. Więc no cóż, możemy odtrąbić sukces i otwierać szampana. Możecie sobie również porównać z wcześniejszym etapem nagrania, jak to tutaj wygląda. Most stał dokładnie w tym miejscu. Teraz stoi w miejscu docelowym, tam gdzie powinien być. Przejechał po drodze ułożonej z prefabrykatów przez nasze żurawie. Wszystko zakończyło się pomyślnie, także tu jeszcze panowie zostawili siłowniki. Trwają już obecnie prace porządkowe. Sprzątają panowie, jak znam życie, to już niebawem kopary pójdą w ruch i ruszą roboty ziemne związane z zasypywaniem miejsca pomiędzy tym wiaduktem a nasypem.